Cześć, witam Cię w kolejnym filmiku dotyczącym instalacji Webcon BPS 2020, w którym przygotowujemy Hyper-V w celu zwirtualizowania naszych maszyn. Być może zwrócić uwagę, że w poprzednim filmiku działałem na Windowsie 10, a teraz mamy Windows Server 2012. Dlaczego? Okazało się, że moja maszyna domowa, mój domowy komputer po prostu nie był w stanie jednocześnie wirtualizować dwóch maszyn i nagrywać filmików. Dlatego od teraz posługuję się serwerem, który mam w domu. Jednak wszystkie ćwiczenia, wszystkie filmiki, wszystkie czynności, które będziemy wykonywać, możesz równie dobrze wykonywać na swoim komputerze domowym i całe zachowanie powinno być analogiczne. Zaczynajmy więc. Uruchamiam teraz Hyper-V, który zainstalowaliśmy w poprzednim filmiku. Zwróć teraz uwagę, że u mnie są już trzy maszyny wirtualne. Są to moje maszyny, które wykorzystuję do celów prowadzenia bloga. Ty powinieneś mieć tutaj pusto. Teraz dodamy sobie dwie maszyny, które chcemy utworzyć. Jednak uprzednio, zanim to dokonamy, dodamy sobie interfejsy sieciowe. W jakim celu? Może, aby nasze maszyny wirtualne mogły się komunikować, musimy dodać im interfejsy sieciowe. Mamy do dyspozycji trzy rodzaje interfejsów sieciowych: zewnętrzne, wewnętrzne oraz prywatne. My chcemy stworzyć interfejsy zewnętrzne z tego względu, aby maszyny wirtualne były się w stanie komunikować zarówno między sobą, jak i z naszym komputerem lokalnym. Nazwijmy go sobie zewnętrzny i klikamy OK. Teraz możemy przystąpić do instalacji maszyny wirtualnej, do utworzenia maszyny wirtualnej, klikając prawym przyciskiem myszy, New Virtual Machine. Przechodzimy teraz przez kreator. W pierwszej kolejności nazywamy naszą maszynę. Ja, żeby zachować spójność, nazwę sobie ją 2020 i DC jak Domain Controller, czyli kontroler domeny, który będzie nasza wirtualna maszyna. Wybieramy teraz generację drugą, klikamy dalej i w tym momencie wybieramy, ile chcemy przeznaczyć pamięci. Ja myślę, że dla kontroler domeny przeznaczę 4 GB RAMu. Zaprezentuję tylko, jak maszyną dysponuję. Ja dysponuję 36 GB RAMu i myślę, że maszyna, którą utworzę, kontroler domeny będzie miała tych gigabajtów 4, a maszyna webconowa no zdecydowanie będzie musiała mieć więcej, no ale to dopiero później. Jeżeli chodzi o dysk twardy, to myślę, że przeznaczymy sobie tutaj 50 GB i przejdziemy dalej. I teraz w tym miejscu wskazujemy nasz obraz płyty z systemem operacyjnym, który ściągnęliśmy wcześniej. Teraz łączymy się z naszą maszyną wirtualną i uruchamiamy proces instalacji. W pierwszej kolejności włączamy maszynę, klikamy dowolny przycisk myszy i powinna uruchomić nam się instalacja. Teraz ustawiamy ustawienia regionalne. Mamy do dyspozycji tylko język angielski, jeżeli chodzi o system operacyjny, ale możemy wskazać język polski, jeżeli chodzi o ustawienia regionalne i klawiatury. W tym miejscu pamiętajcie, aby zaznaczyć Desktop Experience z tego względu, iż chcemy posiadać interfejs graficzny. Gdybyśmy tej opcji nie wybrali, zainstalowalibyśmy tylko i wyłącznie system operacyjny bez żadnej nakładki graficznej. Wybieramy tutaj nasz dysk twardy i teraz przystępujemy do instalacji. Ta instalacja troszkę trwa, więc ja ten filmik przewinę i wracamy za chwilę. No dobra, system został zainstalowany. Teraz system prosi nas, żebyśmy wpisali hasło administratora. Wpisujemy.
i system przystępuje do inicjalnej konfiguracji. To też chwilkę potrwa. Gotowe. Teraz za pomocą konta administratora i hasła, które utworzyliśmy, jesteśmy w stanie zalogować się do systemu. Jako że nie jesteśmy w stanie kliknąć w starszych wersjach systemu Windows Ctrl-Alt-Delete, trzeba skorzystać z górnego paska. Udało nam się zalogować, widzimy, że wszystko działa. Ok, pierwszą maszynę mamy już gotową. Myślę, że możemy już sobie ją zamknąć. Zwróć tylko proszę uwagę, że kiedy mówię, że zamykam maszynę, to jej nie wyłączam. Ona cały czas działa w tle. Cały czas można się do niej połączyć albo z poziomu Hyper-V, albo z poziomu na przykład zdalnego pulpitu. Przystąpmy teraz do utworzenia drugiej maszyny. Ponownie wybieramy jej nazwę. To będzie maszyna, na której zainstalujemy Webcon VPS oraz SQL Server. Ponownie wybieramy generację drugą. Tutaj musimy wskazać, ile pamięci RAM chcemy przeznaczyć dla tej maszyny wirtualnej. Ja myślę, że tak, skoro tutaj będziemy instalować zarówno Webcon VPS, jak i SQL Server, to taka minimalna ilość RAMu, którą powinniśmy przeznaczyć, to przynajmniej 8 GB. Oczywiście, jeżeli będzie taka potrzeba w przyszłości, można tą wartość jeszcze zmienić, no ale na chwilę obecną wpisujemy 8 GB. I ponownie wskazujemy, ile przeznaczamy na dysk twardy. Tutaj wskażemy 100 GB, ponieważ będzie i SQL, i Webcon. Wydaje się być wystarczająco. Ponownie wskazujemy obraz płyty. Sprawdzamy, że wszystko jest OK i przystępujemy do instalacji za chwilkę. Ponownie się łączymy. Włączamy maszynę. I robimy dokładnie to samo, co w przypadku naszej pierwszej maszyny. Nasza druga maszyna wirtualna, na której będziemy instalowali Webcona i SQL, jest już gotowa, więc mamy teraz dwie maszyny, które na chwilę obecną są czyste, nie skonfigurowane jeszcze, ale to do tego jeszcze dojdziemy. Na chwilę obecną w tym filmiku to wszystko.